Dzień dobry! Na moim kanale pojawiły się odcinki z omówieniem czarnego komiksu Obcy z opowiadaniem Początek oraz niebieskiego z opowiadaniami Koszmarny Azyl i Wojna o Ziemię. I właśnie, Wojnę o Ziemię jeszcze nie omawiałem i dziś na nią przyszedł czas. Te trzy części składają się na trylogię, a cała historia kontynuuje drugą część filmu Obcy Jamesa Camerona z 1986 roku. Historia przedstawiona w komiksie napisana została przez Marka Verheidena. Jest on autorem scenariuszy do pozostałych dwóch opowiadań. Wszystkie trzy opowiadania zawarte są w dwóch komiksach wydanych w Polsce przez Scream Comics. Komiks czarny zawiera pierwszą historię trylogii. Komiks niebieski zawiera dwie kolejne historie. O dwóch poprzednich opowiadaniach możecie dowiedzieć się z moich odcinków na tym kanale. W nich wyjaśniłem podobieństwo komiksów do filmowych wersji Obcego, a także omówiłem losy bohaterów i style ilustracji. Koniecznie obejrzyjcie te odcinki, jak lubicie Obcego. Linki zostawiam w opisie. Wszystkie trzy opowiadania stanowią kontynuację filmowych historii zawartych w pierwszej i drugiej części Obcego, wyreżyserowanych przez Ridleya Scotta i Jamesa Camerona. Mark Verheiden stworzył całą komiksową trylogię, dbając o jej powiązanie z filmami. I trzeba przyznać, że powiązanie jest mocne. Ma się poczucie kontynuacji filmów. Do każdego opowiadania rysunki tworzył inny autor. Dzięki temu czytelnicy otrzymali trzy różne style. Pierwszy to czarno-białe obrazy z silnym konturem. Drugi styl podobał mi się najbardziej. Obrazy są bardzo malarskie i mamy świetne operowanie kolorem. Postaci w tym przypadku wyszły wyśmienicie. Trzeci styl to kolorowe obrazy z delikatną kreską. Ten styl podobał mi się najmniej. Wojna o Ziemię oryginalnie wydawana była w 1990 roku przez Dark Horse. Scenariusze Verheidena we wszystkich trzech częściach przedstawiały losy Newt i Hicksa, których znamy z filmu Obcy decydujące starcie Jamesa Camerona. Zaś Ripley pojawiła się dopiero w części trzeciej trylogii, czyli w Wojnie o Ziemię. Dlaczego Ripley pojawiła się tak późno? Bo wydawcy na początku nie otrzymali zgody na wykorzystanie tego bohatera. Gdy zgoda nadeszła, Verheiden musiał nadrobić brak tej postaci w swoich historiach, o czym pisze we wstępie niebieskiego komiksu. I trzeba przyznać, że zrobił to wyśmienicie. Sam początek komiksu to przypomnienie filmu Obcy decydujące starcie, a także opowieść o tym, co stało się z Ripley później. I przede wszystkim, dlaczego nie było jej przy Newt i Hicksie w dwóch pierwszych opowiadaniach. Początek oraz Koszmarny Azyl. Ripley w drugiej części filmu Obcy uratowała Newt i Hicksa. Cała trójka poddała się hibernacji w kapsułach na statku, który leciał do domu. Jak się okazało w komiksowej historii, ostatecznie dotarli do domu tylko Newt i Hicks. Newt jest wściekła na Ripley, że ta ją zostawiła. Pragnie wyjaśnień. Należy powiedzieć, że wyjaśnienia są ważne dla dziewczyny, bo przez krótką chwilę Ripley była dla Newt jak matka, a dla Ripley Newt była przez chwilę jak córka. W filmie Camerona dowiadujemy się, że Ripley została odnaleziona przez korporację po 57 latach. Jej córka już nie żyła. Ripley mocno to dotknęło. Z poczucia samotności postanowiła polecieć z ludźmi korporacji na planetę LV-426, gdzie znajdowali się obcy. I tam spotkała małą jeszcze Newt. Dziewczynka wypełniła lukę w sercu Ripley, która znowu poczuła się dla kogoś ważna. Film pokazuje, jak ta kobieta znajduje w sobie odwagę, by chronić niewinne dziecko. Zachowuje się jak matka. Bardzo ciekawą historię córki Ripley przedstawia gra Obcy Izolacja, którą omówiłem w jednym z odcinków na moim kanale. Amanda Ripley pracuje dla korporacji. Pewnego dnia dostaje informację, że odnaleziono czarne skrzynki statku Nostromo. Dziewczyna leci z misją przejęcia skrzynek. Koniecznie zobaczcie odcinek o tej bardzo filmowej grze. Komiksy od początku podkreślają, że Newt nie radzi sobie na Ziemi. Pierwsza historia z czarnego komiksu Początek pokazuje, że dziewczynę dręczą koszmary. Jest leczona, ale terapia nie przynosi efektów. Dopiero lot na planetę z obcymi i stawienie czoła swoim demonom z dzieciństwa pomaga Newt wyjść z obłędu. Mimo wszystko koszmary nie ustępują. Dziewczyna wciąż w snach widzi bestię, co pokazuje historia z niebieskiego komiksu Koszmarny Azyl. Wojna o Ziemię przedstawia wybuch emocji Newt wobec Ripley. W końcu Ripley dla małej dziewczynki była wybawicielką. Kimś jak matka, którą Newt straciła przez obcych. Komiks wyjaśnia, że Ripley w podróży do domu została wybudzona wcześniej i wciągnięta w kolejną misję korporacji. Obcy był w oczach firmy istotą wartą poznania, ujarzmienia i sprowadzenia na ziemię.
Niestety kazano Ripley lecieć z powrotem na planetę LV-426, na której w pierwszej części filmu odnaleziono statek z jajami. Jeśli by się nie zgodziła, obudzono by Newt. Ripley potwierdziła lot, wówczas Newt i Hicks dotarli bezpiecznie do domu. Można powiedzieć, że Ripley poświęciła się dla Newt. Komiks przypomina także o córce Ripley. Ten wątek w filmach nie był rozwijany. Ripley patrzy na zachowane zdjęcie swojej córki. Zostało zrobione kilka tygodni przed podróżą Ripley statkiem Nostromo. Te wydarzenia znamy z filmu Scotta. Wspomnienia o córce są dobre. Sprawiają, że czujemy bliskość wobec Ripley. Jest to ważne, bo przez ostatnie 2 części komiksowej historii ta bohaterka nie była obecna i czytelnik może nie mieć z nią emocjonalnej więzi. A ta więź odbiorcy z bohaterem jest ważna nie tylko w komiksie, ale również w filmie. Verheiden dobrze wykonał swoją pracę. Czytelnik współczuje Ripley, która mówi o tym, że obcy ukradł jej czas, który mogła spędzić z córką. W końcu z drugiej części filmu dowiedzieliśmy się, że kilkadziesiąt lat dryfowania w przestrzeni kosmicznej spowodowało, że Ripley przeżyła własną córkę. Bez wątpienia główną i najciekawszą akcją jest spotkanie Ripley z królową obcych. Ale nie taką, jaką widzieliśmy w filmie Camerona. Tu mamy królową wszystkich obcych. W wojnie o Ziemię kluczowy jest martwy pilot statku na planecie LV-426, którego poznaliśmy w pierwszym filmie Obcy. Z tego statku wydobywał się sygnał odebrany przez Nostromo. Załoga poleciała tam i tam doszło do ataku twarzołapa na jednego z członków załogi. To spowodowało następstwa w postaci obcego, który zaatakował załogę statku Nostromo. W komiksie ludzie korporacji wracają na ten statek. Ripley przez przypadek odebrała odczyt zapisu umysłu pilota. W pięknych, jasnych obrazach zostało jej przedstawione to, co odkrył pilot zanim zmarł. A odkrył, że obcy są połączeni z matką, która wysyła im komunikat, aby do niej przybyli. Obcy nie pojawiają się w przypadkowych miejscach kosmosu. Zmierzają do swojej głównej matki. Królowej. Ripley odebrała nawet współrzędne planety, gdzie ją znajdzie. I oczywiście leci tam z Newt, Hicksem i żołnierzami. Tam następuje wspaniała walka z obcymi i przyjęcie matki. Całość przypomina sceny z drugiej części filmu Obcy, kiedy żołnierze po raz pierwszy badali opuszczoną bazę. W komiksie jest podobnie. Ripley została w pojeździe, zaś kilku żołnierzy jest na zewnątrz. Zostali zaatakowani przez obcych. Ripley spieszy im z pomocą. Wykorzystywane przez nią i resztę żołnierzy ładowarki pokładowe to pomysł zaczerpnięty z finału drugiej części filmu. Atak obcych na ludzi jest brutalny. Istoty na tej planecie wydają się mieć trochę odmienny wygląd niż te, które znamy z filmowych wersji. Ale to zrozumiałe, bo bohaterowie są u źródła. U matki, która jest kluczem. Ripley obwinia ją za wszystko i konfrontacja między nimi jest naprawdę wciągająca. Na prawdziwą uwagę zasługuje finał historii. Wieńczy on całą trylogię. Finałowa walka to nie tylko walka z obcymi i królową. To także walka wewnętrzna zarówno Ripley, jak i Newt. Te dwie kobiety łączy wiele. Zostały skrzywdzone przez obcych, nie fizycznie, ale psychicznie. Obcy odebrał Ripley życie z córką, a Newt odebrał rodziców. I obydwie kobiety zostały naznaczone. Ich sny wypełnione są potworami. Pamiętajmy, że Ripley już w drugiej części filmu pokazana została jako osoba naznaczona koszmarami. Zgodziła się ponownie stawić czoła obcemu, bo w głębi ducha wiedziała, że to może ją uwolnić od jej wewnętrznych demonów. W komiksie Verheiden nie skupia się na snach Ripley jak na snach Newt, ale pokazuje jej zagubienie. Ripley mówi jasno, że nie chodzi jej o ratowanie Ziemi. Jej chodzi o rozliczenie się z obcymi, po to, aby osiągnąć spokój ducha. Newt wyszła z tego samego założenia. Te kobiety prowadzą swoją wewnętrzną wojnę, a jej przejawem jest fizyczna walka z obcymi. Dlatego w finale Verheiden umieścił je obie, aby razem wywalczyły swój spokój ducha. Wojna o Ziemię jest więc tutaj wojną o ludzki spokój. Ta historia kończy całą trylogię Verheidena. Wszystkie opowiadania zawarte są w 2 komiksach, czarnym i niebieskim. Po przeczytaniu całości ma się poczucie przeżycia wspaniałej kontynuacji 2 pierwszych filmów o obcym. Wierzę, że Mark Verheiden naprawdę wnikliwie obejrzał te filmy, ale też dał dużo od siebie do uniwersum obcego. Oczywiście film Obcy 3 Davida Finchera wyklucza komiksowe historie, ale warto znać alternatywę. Ja bardzo żałuję, że Verheiden nie rozwinął wątku miłości Newt do androida Butlera. To dzięki Wam moja praca ma szansę się rozwijać. Trzymajmy tak dalej, komentujcie, nowe osoby zapraszam do subskrypcji i widzimy się w kolejnych odcinkach.